DeepSeek R1 to nowy rywal czatu GPT. Co najlepsze, w 100% za darmo z funkcjami premium, za które normalnie w czacie GPT musimy zapłacić. I to słono. Co to jest DeepSeek R1? To jeden z tych najnowszych modeli, który myśli zanim odpowie. To też możesz wykorzystać jako prompt w standardowych czatach. Dodatkowo modele takie jak DeepSeek R1 i ChatGPT O1 rozkładają pytanie na kilka różnych etapów i rozwiązują je po kolei, przez co zazwyczaj mają lepsze wyniki niż inne modele. Aby skorzystać z nowej chińskiej sztucznej inteligencji o nazwie DeepSeek, a także nowego modelu R1, wystarczy, że wejdziesz na stronę chat.deepseek.com. Link oczywiście standardowo znajdziesz w opisie. I interfejs tej aplikacji jest niezwykle podobny do wszystkich innych czatów, które z pewnością już znasz. Aby użyć głębokiego myślenia, czyli właśnie opcji R1, trzeba zaznaczyć tą opcję. DeepSeek ma tu także opcję Search, czyli może nam posłużyć jako inteligentna wyszukiwarka, której możemy zadać pytanie, a on odpowie nam tak jak na przykład popularne Perplexity, czy ostatnio prezentowane przeze mnie iAskAI. Teraz pokażę Ci, jakie są różnice w odpowiedziach, kiedy używamy opcji R1, czyli głębokiego myślenia, a kiedy używamy standardowego modelu DeepSeek wersja 3. Wykorzystajmy do tego opcję Search. Najpierw zobaczmy, jaki wynik uzyskamy z opcji Search, pytając, kim jest Jan Gulczyński, czyli ja, bez opcji głębokiego myślenia. A oto nasze wyniki. Generalnie znalazł tutaj sporo informacji na mój temat i większość z nich to prawda. W moim przypadku nie zgadza się to, że gram tutaj w klubie koszykarskim. Sprawdzałem, jest inna osoba, która nazywa się dokładnie tak samo jak ja i właśnie tym się zajmuje, ale no niestety nie powinno to być tutaj tak przedstawione, bo są to różne osoby. Zobaczmy, jak wypada tutaj głębokie myślenie. Tutaj mamy wyniki, czyli ekspert do marketingu i sztucznej inteligencji. Super, mamy to wszystko tutaj wypunktowane jasno i klarownie. Niżej mamy nauczyciel i harcerz. Spoko, możliwe, że taka osoba również istnieje, ale co ważne, mamy tutaj w podsumowaniu pokazane, że są to dwie różne osoby i to bardzo ważne, no bo to diametralnie zmienia jakość otrzymanych wyników. Jakie są kluczowe różnice pomiędzy DeepSeek a czatem GPT? Po pierwsze, w DeepSeek R1 widzimy proces tego myślenia, a w czacie GPT jest to ukryte. Po drugie, DeepSeek ma znacznie tańsze API. W cenniku API DeepSeek mamy prostą, przejrzystą tabelę, gdzie możemy zobaczyć, że model właśnie ten tutaj niżej, czyli R1, kosztuje za wejściowe tokeny zaledwie 14 centów, za wyjściowe około $0,5 lub nieco ponad $2. W przypadku czatu GPT musimy znaleźć model O1 i tutaj widzimy, że 1 milion wejściowych tokenów to aż $15, a wyjściowych no to zależnie albo 7,5 albo $60. I po trzecie, ChatGPT w wersji O1 jest tylko dostępny w planach płatnych i to z dużymi ograniczeniami. Za to DeepSeek R1 jest dostępny całkowicie za darmo. Teraz sprawdźmy, jak darmowy DeepSeek poradzi sobie na tle innych czatów sztucznej inteligencji. Przygotowałem dla niego kilka zadań. Przygotowałem takie polecenie. Przygotuj prosty program do wystawiania faktur. Sprzedającym zawsze mam być ja, a kupującego oraz produkty i ich cenę chcę móc zdefiniować w programie. Oprócz tego mam móc zapisywać taki dokument w PDF-ie. Polecenie bardzo proste, nie daje tu zbyt wielu szczegółów, ale takie właśnie ma być. Kopiuję je, wysyłamy tutaj do DeepSeek, a następnie wyślemy je również do Claude oraz czatu GPT. I zobacz teraz właśnie, jak działa opcja głębokiego myślenia. Teraz możesz to zobaczyć dokładnie na żywo. On najpierw to wszystko analizuje i rozkłada na części. Dzięki temu zyskuje również większe możliwości obliczeniowe, ale za chwilę porównamy sobie rezultat. Wrzucam to samo tutaj do Claude AI oraz to samo wrzucimy tutaj do czatu GPT. Dobra, nasze efekty są gotowe. Pierwszy był Claude AI, więc od niego tutaj zacznijmy. Mamy tutaj od razu podgląd w przeglądarce, tak więc to zrozumiał dobrze, ale jednak kiedy zerkniemy sobie tutaj w kod, no to tak łatwo go sobie nie odpalimy, od razu trzeba byłoby go trochę nieco przekształcić. Aby uruchomić kod z czatu GPT, musimy zainstalować dodatkowe komponenty, więc to będzie nieco bardziej skomplikowane. On podzielił nam to ładnie na dwa pliki, tutaj mamy pierwszy, niżej mamy drugi, opisane jest oczywiście, że musimy go pod jakąś tam nazwą zapisać i dalej mamy kolejne instrukcje, aby pobrać odpowiednią bibliotekę i ją zapisać w wskazanym miejscu.
Moim zdaniem te instrukcje są jak najbardziej czytelne i uruchomienie tej aplikacji będzie znacznie prostsze niż w przypadku czatu GPT. W takim przypadku jednak muszę przyznać punkt dla DeepSeek, drugie miejsce Claude, no i na końcu czat GPT. W drugim teście sprawdzimy, jak bardzo ludzkie są odpowiedzi czatów, czyli będziemy tutaj sprawdzać nie tylko ich logiczne myślenie, ale właśnie takie bardziej ludzkie zachowania. Pierwsze pytanie, które mam, to po co ma żołnierz płaszcz? Odpowiedź jest oczywiście bardzo dziwna i drugie pytanie, dokąd nocą tupta jesz? Dajemy Enter i oczywiście to samo pytanie wrzucamy do Claude oraz czatu GPT. Na początku w poleceniu zaznaczyłem oczywiście, że mam dla Ciebie zagadkę, dlatego żeby wiedział, że to nie jest typowe pytanie właśnie po co ma żołnierz płaszcz, żeby odpowiedział jakoś sensownie, tak, żeby go chronił i tak dalej, tylko jest to dziwna zagadka. Zobaczymy, czy któryś z czatów na to wpadnie. Mamy już gotowe odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź z DeepSeek. Żeby nie płakał, dość słaba uzasadnienie, takie sobie gra słów, przynajmniej moim zdaniem, tutaj nie brzmi dobrze. No i druga zagadka totalnie bez sensu. Claude AI z kolei również mówi, że to zabawna gra słów, ale kluczowe jest tutaj, bo nie ma parasola. Po wpisaniu tego w Google widzę, że tupta na wyżerkę, z kolei Claude uważa, że po marchewkę na wieczerzę, więc powiedzmy, że okej. Za to, co zrobił w tym momencie ChatGPT, wygrywa zdecydowanie, bo po co ma żołnierz płaszcz? Ma po pas. Więc widać, że ChatGPT musi znać tą polską zagadkę, a z kolei druga odpowiedź, jest uniwersalna, tak jak w przypadku każdych innych czatów. I ostatnie, trzecie, praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji DeepSeek z możliwością wyszukiwania w internecie. Przygotowałem takie polecenie, prowadzę pizzerię, zaproponuję mi 5 narzędzi sztucznej inteligencji, które pomogą mi rozwinąć mój biznes online. Przedstaw to w formie tabeli. Dajemy Enter i to samo oczywiście wrzucamy do czatu GPT. Niestety Claude nie ma możliwości wyszukiwania w internecie, dlatego użyjemy tutaj zamiast niego akurat Mistrala. Wyszukiwanie w sieci i wklejamy to samo polecenie. Mistral udzielił całkiem dobrej odpowiedzi, poza ostatnią pozycją, czyli chatboty. Bo tak jak powiedzieć, że wykorzystał po prostu sztuczną inteligencję. ChatGPT z kolei przygotował do nas tabelę, która moim zdaniem wygląda znacznie lepiej, bo mamy po pierwsze tutaj nazwę narzędzia, a w zasadzie dwóch narzędzi, bo on podaje zawsze tutaj alternatywne rozwiązanie, na przykład daje nam ChatGPT albo Gemini, zwane wcześniej Google Bardem. Następnie mamy zastosowanie, korzyści, no i na końcu link do danej platformy. Mówiłem już, że DeepSeek narobił sporo szumu w świecie sztucznej inteligencji, a oto wyniki. Po raz kolejny, gdy proszę o odpowiedź, jest serwer przeciążony, tak więc musimy tu chwilkę poczekać. Udało się, DeepSeek stworzył do nas tabelę, troszeczkę tak jak widzisz, ona się tutaj rozjeżdża, ale nie o to tutaj chodzi, skupmy się na wartościach. Pierwsze, co nam poleca, to ChatGPT. Jak najbardziej trafnie, tylko ciekawe, czemu sam siebie nie polecił. Ale okej. Dalej mamy podobnie jak w czacie GPT opisane, co ta aplikacja może robić, jak może nam pomóc. Brakuje tutaj tylko kolumny z linkami. Również mamy ManyChat, czyli niezwykle przydatną aplikację do automatyzacji, głównie w social mediach. No i Canva, to jest przegenialne narzędzie do grafiki i tego moim zdaniem zdecydowanie brakowało w poprzednich zestawieniach, bo za pomocą tego graficznego narzędzia możesz stworzyć zarówno reklamy, miniaturki, posty i całą masę innych rzeczy, nawet jeżeli nigdy wcześniej nie korzystałeś z żadnych programów graficznych, bo Canva jest po prostu niesamowicie intuicyjna. Czego brakuje w DeepSeek, aby warto było za niego płacić, gdy pojawi się wersja płatna? Moim zdaniem projektów, takich jak wkład, czy GPT-sów, takich jak w czacie GPT. Inaczej mówiąc, możliwości tworzenia własnych agentów w czacie. Inne możliwości, takie jak generowanie grafiki, czy tworzenie własnego stylu pisania, takie jak wkład, czy Canva, która jest dostępna w GPT, czy Mistralu, myślę, że pojawią się z czasem. Chińczycy tworzą naprawdę niesamowite, przełomowe technologie, takie na przykład jak Kling AI, czyli jeden z topowych generatorów wideo opartych na sztucznej inteligencji. Dlatego nie mogę się już doczekać kolejnych nowości, które pojawią się w DeepSeek. Jeśli Ty również chcesz je znać, to koniecznie obserwuj mój profil, aby być zawsze na bieżąco ze sztuczną inteligencją. Daj znać w komentarzu, co myślisz o DeepSeek i czy już go testowałeś. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!